Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, witam również swoich oglądaczy, podglądaczy mojego kanału, których serdecznie zapraszam oczywiście do subowania mojego kanału, a jeżeli chcecie być powiadamiani o nowościach na kanale, zaznaczcie ikonkę z dzwonkiem. Witam również moich wspierających. Dzięki serdeczne. Podnosi mnie to na duchu. Moi mili, padło parę uwag w komentarzach dotyczących braku porównania modeli. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że porównam sobie model Dragona, Panzer trójki wersji M. Obie wersje będą z burtami dodatkowymi przeciwodłamkowymi. Jedna będzie tutaj trójka z właśnie Revela pod numerem 0317 i druga będzie od firmy Dragon, chińskiej firmy. Tu mamy niemiecki czołg od niemieckiej firmy. I posłuchajcie, tutaj ten model ukrywa się pod numerem 7323. Jest jeszcze wersja bez dodatkowego dopancerzenia, jeżeli chodzi o Panzer trójkę M, ale dzisiaj skupiamy się na tych dwóch M-kach właśnie z dodatkowym dopancerzeniem. I teraz troszeczkę coś o samych modelach. Jeżeli chodzi o Panzer trójkę Revela, wersję właśnie tą M, to Revel po raz pierwszy został wydany w 2001 roku. Jeżeli chodzi o model Panzerkampfwagen 3 Ausf M, ten model Panzer trójki ukazał się w 2010 roku. Więc tutaj mamy bazą jest po prostu ten model z 2001 roku. Zapewne on był trochę poprawiany, bo jednak to jest 9 lat, a może i nie. Wystarczająco był dobrze zrobiony w 2001 roku, że nie trzeba go do dzisiaj poprawiać. A jeżeli chodzi, posłuchajcie, o Dragona, to pierwsza MK trójka została wydana w 2011, czyli ta baza, czyli sam Panzer 3M został wydany tutaj po 10 lat później przez Dragona, a znowu jeżeli chodzi o ten model Panzerkampfwagen 3 z dodatkowym dopancerzeniem, tym antyodłamkowym, no to został wydany w 2014 roku, czyli jest 4 lata różnica między tymi modelami. Tu mamy 2010, 2014 i ten model zawiera właśnie nowe części. Chodzi tutaj o ramki właśnie z tymi blachami, które montujemy dookoła wieży, jak i również dookoła, znaczy z lewej i z prawej strony burty te montujemy właśnie samego czołgu. To jest model, tak prezentują się z boku pudełka. Tutaj Dragon nam pokazuje od razu, co znajdziemy w środku. No i widzimy, że dodatkowe dopancerzenie i są to sama blacha bez mocowań. To jest elementy fototrawione, czyli są zrobione z blaszki. Bardzo dobrze, super. Zestaw nie posiada gąsienic plastikowych, tylko ze specjalnego tworzywa sztucznego, takiego gumopodobnego, nazywanego właśnie DS Trax. I jeżeli chodzi o Revela, no i tutaj mamy, czekajcie, coś zobaczymy. A, tutaj mamy z drugiej strony Dragona jeszcze więcej właśnie pokazanych detali. Tu mamy plastikowe burty boczne na kadłubie, no i mamy tutaj po prostu pokazane detale, jak one się prezentują, tak? To zaraz sobie zobaczymy, jak będziemy części oglądać, a następnie pewne elementy sobie porównamy. Jeżeli chodzi o Revela, no taki klasyczny revelowski artbox,
I powiem wam, że na przykład jak ja bym sklejał, mówię tu prywatnie, jako domowy sklejacz, to myślę, że wybrałbym dragonowską Panzer trójkę, ze względu chociażby na gąsienicę, gdzie marudziłem przy trampeterze, ale to są zupełnie inne gąsienice, i wziąłbym ze względu chociażby na to, że są elementy fototrawione. A teraz zaczniemy sobie oglądać i zaczniemy oglądać od młodszego modelu. Czyli patrzymy, co znajduje się w Dragonie. Mamy tak, tu mamy 2 zestawy blaszek. Tak, tak. Następnie jedna ramka, druga ramka, trzecia, czwarta. No i tutaj mamy 5. ramkę, taką małą. Oddzielnie kadłub i gąsienicę DS, właśnie te z tworzywa sztucznego, przeciwko którym ja akurat nigdy, sklejałem, powiem wam, 3 modele Dragona na gąsienicach DS dawno temu. Z tego, co się orientuję, te modele mają w całości gąsienicę, nic mi się nie stało. A szczerze mówiąc, jedynym mankamentem, jaki możemy mieć z gumowymi, tak zwanymi gumiakami, tak, jak wiele osób nazywa, to po prostu z tym, że na przykład odchodzi farba, ale po odpowiednim zabezpieczeniu tych gąsienic, przede wszystkim odtłuszczeniu, zapodkładowaniu, możemy sobie delikatnie, pierwotnie pokryć na przykład ciemnosrebrną farbą imitującą stal, a następnie nanosić na przykład czarne kolory, czy też srebrną, to w zależności jak wy, i następnie upiększacie gąsienicę już na modelu, na przykład na wannie z zamontowanym, częściowo już pomalowanym modelu, później go składacie. Więc tutaj przy E100, który widzieliście skleiłem, miałem problemy z nałożeniem pomalowanych gąsienic, ale powiem wam, że to jest też moja wina ze względu na to, że ja starałem się pomalować je przed nałożeniem, żeby były takie super bajer, a nie naklejone już na po prostu układ, gotowy układ jezdny i tam je upiększać. No, pierwsze koty za płoty poszły, teraz wiem, jak z gumkami się obchodzić, chociaż bardzo nie lubię mieć czystych w ogóle elementów sklejonych i dopiero później ich malować. Wolę sobie w pewnej innej kolejności sklejać. A teraz tak, zajrzymy sobie przede wszystkim do instrukcji. Albo i nie. Proszę bardzo. Teraz biorę Panzer trójkę od Revela. Strasznie smętne to pudełko jest. Z tyłu mamy modele i asortyment do sklejania, malowania po prostu Revela. No i przykładowe modele. I teraz tak. Wszystkie części znajdują się w jednej torebce. Instrukcja. Co to jest w ogóle? Zaraz zobaczymy. Tu mamy kalkomanię. Papierek od kalkomanii. No i takie pierdu walizki po peronie. I jeżeli chodzi o tutaj instrukcję, bardzo dziwnie to jest. Nie sklejałem dużo Reveli i powiem wam, o Jezus Maria, to tak się rozkłada. Taki brulion, po prostu notatnik mamy, zrobiony w formie notatnika. Tu mamy, proszę bardzo, instrukcję w ten sposób pokazano. Elementy zawarte w zestawie, kolejne etapy. Powiem wam, nie wiem, czy to nie jest głupie. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego typu kalkomanii, mówię, przyzwyczajony do tego typu instrukcji, ale jest ona na pewno czytelna. I co mamy? Kursk, operacja Cytadela. Następnie mamy Panzerregiment Hermann Göring, 43 rok i to jest biały kolor malowania. Tylko 2 mamy. Wygląda na to, że mamy tylko dwa do wyboru.
Tak, dwa malowania do wyboru. Trójbarwny Kursk i jednobarwne zimowe malowanie, takie powiedzmy, no zimowe po prostu malowanie Panzer trójki. A teraz tak, jeżeli chodzi o Dragona, to tak, mamy dużo większy format, przynajmniej, no nie, większy jest, szerokość. Mamy wyszczególnione elementy, od razu mamy zaznaczone elementy, których nie używamy. Mamy tutaj ramkę A fototrawioną, ramkę B fototrawioną, no i tutaj mamy poszczególne, jedna, druga, trzecia, czwarta ramka, potem raz, dwa i wieża. Tak, tutaj mamy w ten sposób to zrobione. No i jest tego dość dużo tak na jednym rysunku, powiem wam, więc czytelniejsza jest na pewno instrukcja od Revela, a tu mamy bardzo, bardzo dużo, powiem wam, bardzo dużo po prostu rzeczy na jednej grafice. Mamy tutaj wszystkie takie elementy podwozia, koła od razu i osoby, które no, początkują, mogą mieć problem. Tu mamy bardzo fajnie, posłuchajcie, proszę bardzo, opisane gąsienice. Jaka jest ich też długość, ile mają ogniwek, co należy robić, czego nie należy robić. No i jest możliwość w razie czego naciągnięcia tej gąsienicy, tak? I tu mamy kolejne, no i jest, powiem wam, mogliby to rozrysować na więcej, przynajmniej jeszcze jedna strona by się przydała. Tu mamy mocowanie właśnie tych bocznych płyt antyodłamkowych i mamy 3 malowania. Mamy druga pancerdywizja Kursk, następnie dywizja pancernych grenadierów Lippstadt Adolf Hitler, Kursk 43, 6. pancerdywizja Kursk 43, czyli tu mamy wszystko w kamuflażu letnim, malowanie i jest to dwu- i trójbarwny kamuflaż. Ten to nie wiem, czy się właśnie nie powtarza. Zaraz sobie lukniemy na to. Tak, wiecie co, tu się akurat powtarza raz, to trzecie malowanie. 6. dywizja pancerna, Kursk i to samo mamy 6. dywizja pancerna, no operacja Cytadel, Kursk 43. Ale malowania są inne, tu jest inaczej, tu jest inaczej. Dobra, moi mili, teraz tak, poszukamy, tu mamy Revel, tu mamy Dragon. To jest zawartość Dragona. Ja teraz poprawię sobie kamerkę i zmienię tło. I teraz zobaczymy sobie kalkomanię. Dragon poleci. Nie Dragon, tylko Revel. Proszę bardzo, tak prezentują się Revelowskie. 2010 rok, wydrukowane właśnie do tej wersji. Wydrukowane we Włoszech, dla Revela w Niemczech, 2010 rok, dobrze powiedziałem? Tak, 2010 rok, w roku ten się model pojawił. Mam wrażenie, że one nie są najcieńsze te kalki, ale to może mi się wyda. Nie, cienkie są, spoko. A cienkie kalki, 0 przesunięć jest w pożądalu. I tak prezentują się kalkomanie w ten sposób, tylko papierkiem osłonięte, jeżeli chodzi o Revela. A teraz sobie obejrzymy z torebki foliowej. Wyjąłem malutką kaleczkę od firmy Dragon. No i tu mamy kupę cyferek, mamy godła, mamy też charakterystyczny taki trójząb. Mam nadzieję, że go się uchwyci. Koło dwugłowych orłów. Jeżeli chodzi, wiecie co, ja sobie założę okulary powiększające i zobaczę, bo patrzę, nie widzę, czy są przesunięcia, czy nie ma przesunięć. Więc 0 przesunięć na krzyżach
jest wszystko ok. Bardzo ładnie, tak samo na orłach, na godle. Nie ma żadnych przesunięć, kolorystyka jest super. No i chowamy sobie teraz te kalkomanie, tu odkładamy. Teraz obejrzymy sobie zestaw blaszek dragonowskich. Blaszki są tylko i wyłącznie w Dragonie. Może kawałek pensety wezmę sobie, albo i całą pensetę. Tak prezentuje się pierwsza blaszka. A tu mamy elementy fototrawione do wieży. Tak prezentuje się druga blaszka. O taką powinienem zaprezentować. Bardzo delikatna blaszka i to jest na wieży. Nie widzę przecięć do włazów, chyba że z drugiej strony w ten sposób wygląda. No i mamy tutaj blaszkę załatwioną. Teraz polecimy sobie z gąsienicami. Wiecie co? No tak, wyjmę tutaj gąsienicę do tak, to są gąsienice do Dragona. Takie mamy paski, które sobie wycinamy i następnie możemy je rozciągnąć. W ten sposób się prezentują. Całkiem porządnie to się prezentuje. Są elastyczne. A to są gąsienice plastikowe w odcinkach i w dużych takich paskach. Tu mamy na górę, tu mamy na dół i ogniwka. Tak prezentują się same ogniwka. Część modelarzy bardzo lubi te, czyli tak zwane gumiaki, chociaż one nie są gumiaki, a druga część woli plastikowe gąsienice. Ja powiem wam, zależy od modelu, tak? Jak model jest wykonany, jak są gąsienice, ale tutaj w tym przypadku delikatnie wyglądają tak bardziej realistycznie, nie takie pancerne, wyglądają te gąsienice od Dragona. Ja się przymierzam właśnie do innego Panzer trójki, pustynnej, z krótką lufą. Zdaje się, że to jest Panzer Kampfwagen 3 Aus N, ale to będą nie, chyba Rewel nie wypuścił pustynnej wersji. W każdym razie tak wyglądają gąsienice rewelowskie. Teraz, co tu można sobie porównać? Zaraz zobaczymy. Dobra, porównamy sobie koła, kadłub. I teraz tak, Dragon, szary plastik. Praktycznie te same wymiary mają. Wiecie co? Troszeczkę inne kąty. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi, no inne skosy pochyłości mają zupełnie płyt. Mam wrażenie, znaczy do mnie bardziej przemawia kadłub Dragona i ma lepszy detal Dragon. Sami się przyjrzyjcie.
Detal w Dragonie jest dużo lepszy. Tutaj mamy właśnie wydech wychodzi. W Dragonie, no zaraz sobie oblukacie. Teraz w każdym razie tak. Tu mamy spód, gdzie montujemy sobie. Detal dragonowski jest dużo lepszy. Profil moim zdaniem też jest lepszy. Takie mam wrażenie. Przyjrzyjcie się tej burcie, to jest lewa strona, to jest do góry nogami prawa strona i ja Wam prezentuję automatycznie tutaj, proszę bardzo. Detal na Panzer trójce jest dużo lepszy. Zwróćcie uwagę, że jest właz techniczny z boku. A jeżeli i jest dużo więcej detalów w porównaniu z Revelem. I tu mamy te elementy, o właśnie, tu jest to, co montujemy chyba z tyłu, z tego co pamiętam. Elementy tyłu. To tak wygląda. Teraz sobie weźmiemy ramkę z kołami, wiecie co? Od razu, jeżeli jesteśmy przy ramce z układem jezdnym, to sobie polecimy od razu z kołami. No i tu mamy tak, koła napinające, to jest Revel, może tak Wam pokażę, a tutaj mamy koła napinające dragonowskie. Tak, w ten sposób powinniście je zobaczyć. Są delikatniej zrobione i mają odpowiednio wyprofilowaną tą gwiazdę w środku. Są delikatniejsze. Teraz tak, tu mamy koła napędzające. Tak, na to trzeba zwrócić uwagę, jak będziecie patrzeć. To jest koło napinające zewnętrzny element. Tutaj, to co widzimy z zewnątrz. Tu mamy koło napinające właśnie z tym elementem zewnętrznym. Tu za bardzo nie ma jak tego złożyć. No w każdym razie tak macie pokazane. Moim zdaniem Dragon ładniej się prezentuje od Revela. No i teraz zobaczmy koła jezdne, tak? Tak wyglądają koła jezdne. Ilość dziurek jest taka sama. Wielkościowo identyczne praktycznie. A tutaj mamy rolki podtrzymujące w Dragonie. Tak się prezentują. Czekajcie, schowam, żeby kamera nie głupiała. Tak się rolki prezentują podtrzymujące gąsienice dragonowskie. A jeżeli chodzi o Revela, to prezentują się one w ten sposób. Praktycznie nie ma detalu na nich. A tu widzę. Dobra. Układ jezdny to mamy z głowy. Teraz sobie zobaczymy. Zaraz zobaczymy właśnie. Wyparował mi gdzieś kadłub. I to wsysło dół kadłuba. No i to jest faler. Zaraz zobaczymy. No i niestety, ale powiem Wam, kadłuba nie ma, a był to przeze mnie pierwszy raz otwierany ten kadłub, znaczy torebka, z elementami po wielu, wielu latach. W takim razie, z racji tego, że kadłuba nie ma, to nie znaczy, że mamy dalej nie ciągnąć tematu, tak? Tak prezentuje się kadłub przód kadłuba od Dragona. Tak prezentuje się kadłub
W Dragonie dużo delikatniejszy jest. Mamy lufę i powiem Wam teraz tak, jeżeli chodzi o Dragona. Rewel ma linki oddzielnie. Dragon linki ma w ten sposób ułożone na kadłubie. Tak się prezentują. Tu są dodatkowe gąsienice, które możemy sobie zamontować. I teraz tak, lufa prezentuje się tak. Nie ma otworu. A jeżeli chodzi o lufę z Dragona, to jest dużo ładniejsza. Zwróćcie uwagę. Tu mamy, no jest ona dużo ładniej zrobiona i po prostu tak pewnie ona gdzieś wchodzi tutaj. Tak, ta bezpośrednio wchodzi tutaj w osłonę, ta będzie troszeczkę inaczej, ale to zaraz dojdziemy do tego. Ok, to odkładam. Teraz biorę elementy Dragona z wieżą. Teraz sobie wieżę porównamy. To są elementy wieży, a to jest sama wieża od Dragona. No i powiem Wam, sami widzicie różnicę. Tu nie mamy przyklejonych oczywiście włazów bocznych, bo one znajdują się tutaj. Ale też nie mamy możliwości zrobienia otwartych tych włazów, ze względu na to, że tu musielibyśmy wycinać dziurę, aby właśnie otworzyć włazy. Tak prezentuje się wieża Dragona, jest dużo delikatniej zrobiona. Szkoda, że chociaż nie, to może być tak już. Są specjalne otwory też. Tu mamy też miejsce na maszt antenowy, zaznaczony. Jeżeli chodzi, proszę zobaczcie sobie jeszcze Dragona, ma pewne otwory, dziurki takie, ale ten ma w ten sposób. To są uchwyty, no jak zwykle w 7.2 wiele firm to bardzo upraszcza, to nie są żadne kreski. Tu powinny być z prętu zrobione, wychodzące na zewnątrz, razem tutaj z taką specjalną podporą powinny być uchwyty. To samo zrobił Dragon, ale on dał tutaj taki daszek właśnie nad włazem, żeby się woda bezpośrednio nie lała, a ten uchwyt jest po prostu do wycięcia i zrobienia z druciku cieniutkiego. Duży kolejny plus dla Dragona. Jak wygląda sprawa włazów? No dużo lepiej się prezentują, powiem Wam. Co dalej sobie możemy porównać? Co dalej? Błotniki. Tutaj sobie weźmiemy w ten sposób, tak. Mamy gaśnicę, specjalne haki właśnie na błotniki. Na błotnikach już zamontowane. Bardzo ładnie ryflowany jest błotnik. Tu mamy elementy kadłuba. I zaraz, tak dobrze mówię? Albo i nie. Mam wrażenie, że chyba powinniśmy... Tak. Tu mamy górę wanny i to montujemy razem ze sobą tutaj. W ten sposób. Tak razem to składamy dla usztywnienia. Więc tak, błotniki, druga część błotników, nie mamy możliwości, sprzęt na błotnikach, ale bardzo ładnie, delikatny sprzęt, przypominający narzędzia. Tu jest rynna chyba z tego co pamiętam, to jest rynna, tak, na antenę, w ten sposób. Tu mamy boczne klapy, przód, czyli mamy w ten sposób, tu mamy przód, wizjer kierowcy, wizjer strzelca radiotelegrafisty, dodatkowa osłona, tak prezentuje się. Ona powinna być tak zrobiona, nie, przepraszam, tak zrobiona, w ten sposób.
Taki jest przód. A tu mamy to montowanie wewnątrz. Kosz teraz. Kosz prezentuje się w Revelu tak. Jeżeli chodzi o Dragona, kosz jest zamknięty, ale prezentuje się dużo lepiej. Tak. I to jest też element kosza z mocowaniami tutaj. No jest, a tu mamy, proszę bardzo, to są elementy bardzo ważne. Już wam mówię do czego. Tu są te ślady właśnie do luków technicznych. I tam mi brakowało jednej rzeczy i tak czekałem, aż wychwycę. Tu mamy tam jest po prostu zarysowanie i to naklejamy. Jeżeli chodzi o Revela, niestety nie ma tego. I co dalej lecimy? Posłuchajcie. Jeżeli chodzi tak. Samo jarzmo armaty, osłona jarzma armaty. Jeżeli chodzi o Dragona, to tak, to wklejamy, następnie to. Tu mamy kolejne elementy, a mamy możliwość zrobienia otwartego włazu. I tutaj, gdzie jest właz? O właśnie. Tu widzimy kominek do wieży z włazem, który jest zamknięty. A jeżeli chodzi o kominek w Dragonie, to tu go widać. Centralnie go widzicie. Nie jest zamknięty również, ale tu jest jedna klapa, numer 9. I teraz patrzę, tu jest druga klapa. I teraz odwrócę ją, widzicie? Jak otworzymy, to mamy poduszki. Wewnętrzna strona, zewnętrzna strona, odwracam, wewnętrzna strona. I tak prezentują się. Tutaj mamy boki, montowanie, to jest jarzmo kadłubowe do anteny. I tutaj, proszę bardzo, możemy sobie porównać, czy w ten sposób prezentuję. Nie, tak powinienem zaprezentować. Osłona jarzma armaty Dragon, Revel. Widać tą różnicę czasu. Co tu jeszcze widać? Tu mamy rury wydechowe, tą armatkę, tak samo rury wydechowe, cały układ wydechowy, przód. Tu mamy przód, o, boki. Jeszcze raz pokażę właśnie górę kadłuba. No i teraz mamy te elementy związane z osłonami. Revel nam daje wszystko na jednej ramce. Dragon na dwóch ramkach. Lewa i prawa strona. Jak go zwał, tak ją zwał. Powinno to pasować. Czy jest to jakoś zaznaczone? Nie. Dodatkowy pancerz, pancer trójka. No i proszę bardzo. No, w ten sposób zaprezentuję chyba. Nie mam za bardzo jak. Ale zwróćcie uwagę na detal. Tu mamy otwory, na których wieszamy płyty, tak? Tak samo tutaj mamy. W Dragonie jest to przezroczyste. Są otwory. W Revelu niestety jest to w całości.
Jeżeli chodzi o elementy, tak, tu mamy te uchwyty, na których możemy powiesić dodatkowe dopancerzenie. Jeżeli chodzi o Revela, a i z drugiej strony tak się prezentują. W Revelu wygląda to tak. To są te elementy. To jest tył wieży, pancerza wieży. My nie mamy pancerza wieży. Dlaczego? Ze względu na to, że mamy je jak w postaci blaszki. I tu są poszczególne właśnie uchwyty do mocowania na przykład właśnie tego dopancerzenia. I powiem Wam, że prawie identyczne, ale prawie jednak jest różnica. Zwróćcie uwagę na te dwa elementy. To są elementy tu, czyli 43 i 42. To są elementy do mocowania właśnie bocznego pancerza. Nie jest różnica kolosalna. Więc powiem Wam tak. Ja wybrałem, tak jak mówiłem, wybrałem sobie Dragona. Zaraz wsiadam, wysyłam maila przede wszystkim do Revela, że niestety, ale w opakowaniu nie posiadam kadłuba. Gdzieś po prostu najprawdopodobniej zaginął w czasie pakowania, mógł się wyłamać, nie wiem co mogło się stać. Ale jakiegoś cyrku nie będę robił. Jeżeli mi przyślą, no to fajnie będzie. Jeżeli nie przyślą, trudno, nie skleję tego modelu. Korona z głowy mi nie spadnie. Po prostu sobie daruję modele Revela. Na chwilę obecną sobie też darowałem, powiem Wam, bo jednak to jest bardzo jednak, no, różnica jest niesamowita między Dragonem a Revelem. Na duży plus Dragona jest dużo lepiej wykonany. Widać tą różnicę, powiem Wam, 2001, 10 lat to jest po prostu nie do przebrnięcia dla wielu firm. I powiem Wam, że ja naprawdę, jeżeli mam sklejać w tym momencie, wybierać sobie Panzer trójkę, no to wiadomo, że w tym momencie wybiorę sobie Dragona, mimo gumowych gąsienic. Zawsze mogę sobie zmienić na plastikowe lub żywiczne. I dużym plusem jest również to, że ten zestaw posiada też blaszki. Dużo ładniej się model prezentuje i na tym bym skończył dzisiejsze porównanie Panzerkampfwagen 3 Aus M z dodatkowym dopancerzeniem. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę udanego dnia. Lajkujcie, komentujcie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Link do modelu Dragona, do modeli w ogóle Dragona będzie w opisie pod spodem. Z tej strony Adam Chodorowski, żegnam się z Wami. Zapraszam do sklepu pod adresem www.tankmodels.pl. Pozdrawiam Was, cześć.